że spać nie mogłem przez to. Pierwszy raz światło zobacz. Widziałeś, Janio? Tak. Pięknie. Czekaj, postawmy. Ale patent. No. Wsteczny był. I do tego modelu. Ale No był, bo te Polki nie było. To słowo, jakie nauczyłam się wyraźnie wymawiać po polsku, to było zorganizować. Trudne słowo. Po francusku. jestem tak podjarany, że masakra. A tu druga skrzynia, zobacz. Wiecie, jedziemy z Maćkiem na akcję, reakcję. Zapakować jednak nie nałożyliśmy tej góry, więc zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Zobaczcie, jest kołderka, jest zestaw do przewozu. Właśnie nie nakładałem tej burty, dachu czy tam czegoś. Przypominam osobom, które tutaj nie widziały wczorajszego odcinka, wyciągamy Harley'a, który 35 lat stał w piwnicy we Wrocławiu, można powiedzieć w centrum. No coś niesamowitego, że jeszcze takie przypadki się zdarzają. Powiem wam, że serce mi bije. Jestem tak podjarany już całą noc. Już myślałem, że wczoraj live'a odpalę z tymi informacjami, ale no trzeba chwilę zaczekać, niech on będzie u mnie i wtedy już się szeroko pochwalę tym tematem. Dzisiaj sobie wziąłem lampkę, taką ma kamerkę, błyskownia. No kurczę, powiem ci, że spać nie mogłem przez to. To jest normalne. No, 35 lat, nie? To jest niesamowite, że 35 lat to tutaj się przechowało. Dobra, to musimy teraz pomyśleć, jak to będziemy Jak wydostać, no? wydostać. Czekaj. To chyba te koła i błotnik na zewnątrz. Właśnie No. takie Słuchaj, ja pójdę sobie teraz w tej chwili po klucze. Dobra. My tu A powyciągamy. my spokojnie sobie, tylko nie wiem, czy na zewnątrz całkiem, czy może w bramie. O, patrz, Tak, kółko przy piękne. tym, żeby nie wyciągać. Ta kanapa, powiem wam, to mi się podoba. Taki chopper z lat 70. No tego jeszcze nie było. Będzie tu sporo pracy, no ale słuchajcie, no. Kiedyś pamiętam Junaka, ale to jeszcze w takich czasach, że Junaki były po tysiaku. No to trafiłem Junaka. Janek idzie z tobą? No ale wtedy jakoś tego nie kupiłem, bo mówię, jest coś tutaj rozłożone, no właśnie, coś w takim stylu, nie? Że ktoś tam kiedyś składał, coś się zepsuło, rozłożył i później. No i za tego 1000 nie kupiłem, więc może kiedyś też chopera jakiegoś Junaka, może jeszcze gdzieś jest, może, bo to widzicie, mamy 2024 rok, ten Wrocławia, no tutaj jest piwnica, coś niesamowitego, no. Jak się cieszyłem z tego Sokoła 1000 też, ale tutaj ta WL to też jest dla mnie temat. Zobaczcie, tu będziemy wszystko w stodole. Wow, są dwa te. Ale petarda. No. Ty, no ile tu jest części różnych. To będziemy wszystko przepatrywać sobie w tym, już w stodole. Teraz trzeba to zapakować. Może ja sobie tutaj tak zostawię. Maciek, jesteś? Nie, ale ja pomogę. Aha, To nie, za to dużo, bo wiesz. ja jestem, wiesz. Nie, spokojnie, bo to jest Doszedł ciężkie, na no. sobie, bo kręgosłup mi poszedł. Aha, Między innymi dlatego za bardzo jeździć nie mógłbym. no, nie, to szkoda się bo mam też Grzesia, on też sobie coś nadwyrężył rękę. No, mam tam kasę w aucie, to zaraz ci Dobra, no przecież kasa nie jest w tym wypadku No najważniejsza. tak, Najważniejsze jest to, że będzie złożony i będę może mógł się na nim no. kawałek przejechać jeszcze. Już nie na swoim, ale jak na swoim. No, to mówię, stodoła dla ciebie otwarta, otworem. Cześć, Jania. Chodź, idziemy jeszcze. Teraz jeszcze tutaj są skrzynie. Takie zamknięcia, to te skrzynie to jest... Że to wszystko będzie wyeksponowane. To nawet te skrzynie są świetne. Widziałeś, Janio? Widziałeś jaki motor? No, No, ten motor. tak. Janek mówi, tato lubi stare. Tak? Tato lubi... Tutaj dalej. Masz starego tam motora? Tak,
Nie to. Autko masz. No. Dalej to. Stary też, no. Autka No. też stare lubimy, nie? Wiesz, a ja jeździłem starym garbusem, takim bardzo starym. O. No. Szyby mamy, zostały mi tylko Tak? z niego i... A mnie też garbusy, to patrz podobne te, bo ja też jeszcze garbusy i te, no, te dwójka też fajna. Czekaj Maciek, musisz tu jakoś mi pomóc. Czekaj. O, sorry. Spokojnie, spokojnie. Co tam? Czekaj, ja Zobacz, bo tu mamy teraz, Chodź, bo teraz będzie tutaj niebezpiecznie. teraz mamy skrzynię, chyba że tego. Możemy jego spróbować. A później... Tak, no. Ja tu mam bramę tam. On kółko tam ma. Wiesz, fajnie, że będzie z tego nagrana historia. No bo to, mówię, takie rzeczy to się nie trafiają często. Czekaj, ten stojaczek jakbyś. Stojaczek. Kurczę, ty Maciek, jesteś taki silny? No, powiedzmy. Jezu, nie, no ja po prostu nie wierzę, że to... To ci będzie wygodniej. Oj, nie, co możemy. Ją całą, daj ją pan gdzieś dalej, da. Przejdziemy tak jak wcześniej. No, to nie będzie takie proste. Czekaj, to może ja z tobą tu, a ty jakoś pojedzie sam. Teraz tu będziesz stał tutaj, to nie ruszaj się. Ja będę zabezpieczał, żeby nie poleciał do tyłu. Czekaj, postawmy go tutaj na chwilę. To możemy go oprzeć, tylko do tyłu troszkę. O, teraz. Tutaj potrzebujemy. Dobrze, dalej nie idź. Stary moc. Tam koło powinno wjeżdżać, wiesz? Dobrze, że ciebie zabrałem. No, słuchajcie. Że mnie nie byłoby za bardzo pomocy. Pierwszy raz światło zobaczę. Czekaj, spróbuję wyjść. Dobra. Czekaj, nie tylko ważne. Jak problem, to ten drzwi można otworzyć. Nie, to chyba teraz zobaczymy. Już na razie się zabieram. Paweł wyprowadzę, mogę... Tak. Jasne, jasne. Cześć, trzymasz? Trzymam, możesz puścić. Chodź Janek, na zewnątrz. Oj, kawał żelastwa. Dalej. No to dalej. Tak, stary motor. Czekaj, ja wyjdę. Ale czuć, że prawdziwa, porządna stal. Czy może o ścianę, czy tak się... A weź łapę, że otwórz. Jest ten? O, Jest, jest. O, jest. O matko. No, trochę z tyłu. Widziałeś, Janio? Tak. Dalej. Stary. Nie ma koło. Tak, nie ma koła tutaj. Chcemy Musimy iść po koło jeszcze, Janio. mieć koła. Oj. Tym samochodem, którym przejechaliście? Tak, no. Do tego szlabanu. I tu stoicie, tak? Tutaj, no. Dobra. a tam jest szlaban. Znaczy jadę podjechać tam pod blok, ale jestem naprawdę taki podjarany. No to są emocje, powiem wam, takie znalezienie takiego starego motocykla w szopie, czy tam gdzieś właśnie
No Maciek myślał, że w garażu, a to tutaj właśnie w piwnicy stało. Zakopane. Czekaj, to się oddał od razu, żeby... No tak, Bo to się schowa w kieszeni, no. ale to my tak musimy wyjechać. No, to już... No. Czekaj, to się... Wiemy. Janek, podoba Ci się? Tak? Lubisz stare motory? Nie, dalej, nie. Nie lubisz starych? Nie. Aha, a kto lubi stare? Co? Jasiu. Jasiu! Ale to śliczna rzecz jest, no. Dobra, jeszcze idziemy po skrzynię, Maciek. Marcin, za pamięci fajnie by było. Dzisiaj sobie dopiero przypomniałem, że mam taką lampkę, no ale wczoraj to była taka trochę niespodziewana akcja. O, czekaj, bo tu jeszcze jest, tu jeszcze jest wydech, patrz jaki fachowy. No. To musimy położyć. No. To są uchwyty chyba, no. Uchwyty. Czekaj Janek, odejdź, bo tu wychodzimy. Czekaj. O, Nie przejmuj się. czekaj, postawmy. A, bo tu jeszcze patrz, jest ten. No, bo to ja mam sentyment, mam właśnie... A jak zrobisz, ja sobie poszukam tego. Chyba, że już tu gdzieś w gratach jest amperamierz od Indiana. Tak? O, Oryginał. o kurczę, no. Ale to ci dam, nie sprzedam. Dam ci go, jak będzie palił i chodził. Jeżeli już czasem nie jest u ciebie w tej chwili w tych gratach, bo może być. No, ekstra. Także jeszcze ten amperamierz. No, silnik się ten. Tam już wczoraj już z jedną osobą rozmawiałem, czy ma wolny czas. O, to jest ciężko. Przysuniemy. O, to faktycznie. O, kurde, trzeba wysunąć, żeby złapać. O matko. No, tutaj te historie, to kiedyś będziemy musieli się spotkać, żebyś poopowiadał. O matko, jakie to ciężkie. O, pani. I dużo złomu. O, naprawdę. To jest chyba drugi silnik. Aha. Nie krzyw pleców, bo będzie później boleć. Może od razu na przyczepę, albo to... Albo dobra, postawmy to. O matko. Jeszcze zobaczymy co tam. Ale się zmachałem. Jeszcze zobaczymy czy coś tutaj... Czy coś tutaj gdzieś stoi od niego. Stara pompka. Czy tam gdzieś coś będzie? To jest wcześniej. Mhm. Muszą być gdzieś. No. No. Jest niemożliwe, żeby... Wtedy ten przód można by faktycznie... Poszukamy. Tutaj nie ma, bo tu przekładali wszystko. O, czekaj, tu jeszcze ta instrukcja jest, A, nie? a. A zdjęcia udało Ci się znaleźć? Czy... Nie wejdziemy, no wejdziemy do domu, Aha. zaraz to zobaczysz, że się nie da po prostu. Na razie zajrzeć tam. Tylko nie mam tu nic. Foliówkę jakąś na górze ci może dam. No, dobra, ja to wyrzucę sobie na ten... Wiesz, to też rzadkość, to już chciałbym, żebyś to też miał. Nawet jak sobie zrobić. No, to aż tego szkoda ten. Dobra, to chyba wszystko, nie? Tamten I tłum... powiem ci tak, jak coś znajdę, na pewno dam. Mhm. Dam. To siodło muszę na Mhm. Biskupinie jeszcze odszukać i O. też ci dam, bo tam widziałem, Mhm. co tam stoi tam. MK? BMW? Z koszem? Co to jest? No, to może być MK, może być Kaśka. Coś. Wszystko może być, bo to te czasy... Aha. Ale to Twoje jeszcze jest też, tak? Nie, mówię o siodle. Aha, siodło to. Myślałem, że Siodło. masz jeszcze MK. Nie. Teraz pójdziemy na górę, to
Dobra, a to my tam pakujemy już na tą. Wow. Co? Już zaczynam pomału wrzucać, ale może jego najpierw. Żebyśmy go zabezpieczyli, a potem... Won! On? Won do domu, won do stodoły. Czekaj, to ja jeszcze szybko tu coś... Słuchajcie, no akcja dla mnie niesamowita, więc lecimy na przyczepkę i jedziemy do domu. Dobra. Dobra. Gdzie jest nóżka? O, będzie stał. Czy tak go wciągniemy? Czekaj, ja stanę tu. Dobra, Marcin. Jeszcze coś czekajcie. O, właśnie. Czekaj, woda z tym się nie przyda. Woda jest nie. Zaraz go tutaj, czekaj, zaraz go okryjemy, żeby tu się mu nic nie stało. No, połóż go na nóżkę. Dobrze? Nie, no jak go tu zaraz przyczepimy na pasy, to... Tak, no będzie stał. Przynajmniej jak Dobra, to ja na razie trzymam go. trzymasz? Dobra. Damy tutaj te gąbki. Albo tak, żeby pas jak będzie przechodził przez zbiornik, żeby tutaj nic nie... Wiesz co, to koc może na górę, a gąbki faktycznie... No, gąbki daj tutaj. Oboczek. Żeby miał poduszeczkę. No, ale ta kanapa to jest... Jest no naprawdę fajna. Ona ma ponad 30, grubo ponad 30 lat. O, No prawie 40. aha. No tak, bo ja jestem 45 lat po ślubie, A który jesteś rocznik? Jak ten? 57. 57. Artur był 53, ten właściciel poprzedni. Mhm. A nie wiesz jaka tam historia jego? Czy on go gdzieś tu znalazł, czy... Nie, musiałbym podpytać. Aha. Ale robiło się to tak, jak mówiłem Ci wcześniej. Jeździło się. Mhm. Jeździło się i szukało. Stodoły były bardzo mile widziane. Aha. Jakieś takie pakamery, jakieś szopki. Mhm. Jeździło się, szukało się i po kawałku się zdobywało. Później się zdobyło się na przykład 3 zbiorniki, prawda? Nie pary, tylko 3 sztuki. Ale jeden już był na wymianę, prawda? Za coś innego, co mi brakowało. No tak. Nie było innej możliwości. Był taki tak. bardziej system wymienny wtedy, nie? Mhm. Był taki jeden człowiek w Legnicy, to był autochton. On miał magazyn na byłym lotnisku, no teraz byłem, ale ówczesnym lotnisku tym raczej radzieckim. No. I tam u niego można było co nieco, ja nie pamiętam teraz nazwiska jego, ale jakieś takie niemiecko brzmiące, nie mylić ze Stadtmillerem. Stadtmiller to tutaj we Wrocławiu on robił szlifowanie głowic, Tak. wałów i No. tak dalej. Ale też jakieś niemieckie nazwiska nie pamiętam. Tam bardzo niechętnie kupował, sprzedawał cokolwiek, ale udawało się też coś. takiego. Sposobem. Sposobem, tak. Musiało trafić na dobry czas. Znaczy na jego niedobry czas to wtedy akurat dla nas był dobry. Czekaj, tu przez Tak, zbiornik gdzieś puścić? Nie przez zbiornik, Czekaj, tylko nie, tu. gdzieś- Tu. No, tak Zobacz, właśnie tu jest myślałem, kawałek ramy. Tu. Wiem, bo też tak woziliśmy. No. Czekaj, i tu mamy ten uchwyt gdzieś tu. Już jesteśmy wpięci. Tak. Ale masz etapy bliżej? Nie, jak on się tutaj do przodu chyba Nie, chodzi mi przytędza. o to, żebyś nie tutaj Aha, zbiornika. czekaj, a tutaj zobaczymy. Zerknij właśnie tam. Nie, bo tutaj znowu jak do... O, już prędzej O, tak. tak, nie? No. Tak, bo to im mniej jakichś tam kątów. Tutaj na kąty chodzi, tylko wiesz, to jest akurat profil tak mocno skomplikowany, że szkoda byłoby. No. Ja będę wolno jechał, jak z jajem. No nie dziwię się. O.
sobie zdejmijcie. To może też faktycznie. Tu wiesz, gdzieś ci Aha, bo podskoczy. tutaj tą ramkę mówisz, że ten, Trzeba, zmieniałeś muszę na... ją odszukać. Aha. Muszę ją odszukać po prostu. Oryginalna dana 120 ml. No. Super. To robiliśmy przy pomocy plastiku. Brało się czerwone i zielone. Mhm. No to wiadomo, Tak, tak, olej tak. Tutaj, i no. zapłon. No. Fajnie, tam jeszcze pewnie ten... Samo otwieranie tych skrzyń to jeszcze będzie fajna przygoda. Nagram oczywiście wszystko, będziesz mógł sobie z domu oglądać. O. Z łezką wokół. Tak. To mamy raz. No ale dobrze, że to też, bo to wiesz jak czasami się ktoś umiera, a jak słyszę ile czasami rzeczy idzie gdzieś w kontener czy coś, bo tego nikt nie szanuje, mówi Wiesz, zło. ja mam swoje lata, zło. muszę się liczyć z No. tym, że będzie, nie będzie. No to szkoda, żeby to ktoś gdzieś... Ale do tej pory, bo ja nagrywam te filmy ze starymi i ktoś w komentarzach za taki złom to wiesz 50 groszy za kilo, a nie tutaj. No W ogóle nie tak. ludzie nie mają pojęcia ile co jest warte, nie? No te kartery, które tu znajdziesz, Mhm. to są przewiezione z Ukrainy. Mhm. To zrobiłeś sobie ten zapas, tak? Tak, udało mi się po prostu kupić w Kijowie. Aha. Ale niestety nic więcej nie miał. Mhm. Tylko ten. Wziąłbym co by było. No. Tak, ja też mam, ja nawet takie zbieram różne części, które mam jeszcze po... Już nic z tego nie zrobię, ale Na półkę niech na leżą. półkę na nich leżą, dokładnie. O. Tak go chyba delikatnie przez siedzenie zamknę. No, nie No, na na siedzeniu się nic nie stanie. Dobra, to macie się, że niech to ładuje, a my pójdziemy się... Dobra. Tu jeszcze sobie coś musisz podwinąć, żeby tutaj nie... Tak, żeby to nie odleciało. Jest to fajnie, całe. Uwaga na powietrze 30 parę lat. Całą ten. Ale wychromowałeś to, nie? Tak. No, super. A jakie chromy? To widać, bo do tej pory. No, bo I to w pewnie jakich ktoś warunkach było. Ktoś pewnie w jakimś zakładzie gdzieś sobie. Taki prywatny zakład był na swojcu. Mhm. Jak ktoś chciał, to nawet mógł sobie sam popróbować poszlifować, ale lepiej, żeby to fachowy zrobić. No. Były? Pamiętam. Właśnie też Aha. tak wyglądają, no. Słuchajcie, ze Sławkiem sobie porozmawiałem, bo tam żeśmy załatwili jakieś różne rzeczy jeszcze papierologiczne, ale obiecał, że zdjęcia znajdzie, bo jest dużo zdjęć zlotowych. Ja już się tam nasłuchałem też od jego Nie żony. mam co znajdywać, bo one są, tylko Aha. tyle, że nie mamy dojścia do nich. No tak, bo jest teraz Ten pokój remont. pierwszy od lewej jest cały zapakowany, a Mhm. zdjęcia są tam. No. No to spokojnie, ale będzie okazja, że przyjedziesz i bo mówię, no to jest też ciekawa ta historia, że to wrocławski motocykl Harley, który tutaj jeździł na zloty w latach 70. Jak żeśmy doszli, że on prawie 40 lat przestał, można powiedzieć. Dobry wyjazd. Więc to jest ten. O, zamykamy i będziemy robić rozpakowanie tego wszystkiego, bo tu mnie wszystko ciekawi, co tutaj jest w tych skrzyniach. Ale tu mówisz, że jest jakiś silnik jeszcze jeden, tak? Tak, kartery są na pewno. No masz. Kartery, głowica. No to szefka nieoryginalna jest, no nie? Tu jest ta pokrywa A cylindry też są? stęgła, tu masz drugą, na tej jeździłem, Mhm. a to jest nowa. Mhm. A, to widzisz, to ten błotnik też był z nim chyba, nie? Też tak pomalowany w takie Tak, ciapki, bo to było no. przygotowywane do drobnych zmian. Od zawieszenia tego oryginalnego, Mhm. sprężyny wewnętrzna, zewnętrzna. Tu jeszcze stare gazety, jeszcze łamatko. Maciek, będziemy mieli co czytać. Właśnie miałem mówić, że gazetki, żebyś tylko nie wyrzucał. No nie, no to ja to Masz- jestem ostatni, jak mam coś wyrzucić. Tu masz tarczę sprzęgła, Mhm. O, a tu jakiś pokrywę śmieszny rozrządu. ten, To jest od zmiany biegów zrobione. Ale patent, no. I wsteczny był. Do tego modelu, Ale wsteczny. no był, bo te kolki nie było. Tak. O, ma to, Wszyscy no, tokarze chcieli dać. Tu masz taką ciekawostkę. Są dwa. no, takie same. Jeden odlew, a... Tak jest, no jeden odlew, drugi robiony inaczej. Ale wiecie, w czym jest różnica? No. Bo myśmy na to wszystko musieli zwracać uwagę. Średnica wewnętrzna. Mhm. No. Gwarantuję, żebyście się nie zwrócili Ciężko uwagi na to. by było. Ale tu jest większy przekrój, więcej powietrza dostaje. Mhm.
No widzisz. Wszystko się robiło. Tam gdzieś znajdziesz taką rybkę, która na tylny cylinder doprowadzała z zewnątrz powietrze. Mhm. Jak bardzo szybko się jechało i dłuższy odcinek, to żeby go dochładzało, no bo ten tylny Aha. cylinder zawsze w dupę dostał. Mhm. Także No widzisz, takie to też tam patenty, no. e, Ja to na wszystko pewno, rozłożę. Na pewno chciałbym podtrzymać znajomość. Nie jestem człowiekiem bardzo upierdliwym, jak zrobić dyskretnie, to ja na pewno już pójdę, spoko. Ale do czego zmierzam? Na pewno podjedziemy, pogadamy, wytłumaczę na przykład niektóre rzeczy, które nie wiadomo dlaczego są, Mhm. prawda? No, super, super. No poopowiadasz w ogóle, jak to było jeździć, nie? W tych latach Harley'em, bo to też, no dla mnie to jest mega ciekawe. No jak Historia zobaczysz, jak i- byliśmy zapakowani na przykład z żoną, z namiotem, pod namiot jechaliśmy, jak się pakowało motocykl. Mhm. W tej chwili to jest nie do pomyślenia, ale tak się jeździło. Po prostu. No. Teraz jeszcze czekaj, pamiętam, że ja wracałem z Niemiec nim. Muszę poszukać. Ja w NRD jeszcze nim byłem. NRD. No. Mhm. Nie w Niemczech, tylko w NRD. Mhm. W NRD. Czekaj, 89 to NRD zrobiło się zmiana. Muszę to też poszukać, kiedy ja byłem w NRD, bo tam w pracy Mhm. byłem. Zobaczę. Gabrysiu, jest tam otwarte. To wnuczka. Mhm. No bo ja mam swoje lata i mam prawo mieć taką wnuczkę już dużo. No tak. No, też odszukam kiedy byłem, Mhm. a odszukam to w ten sposób, bo dostałem medal FDJ-u. A co to było? Nagroda za największe opierniczanie się na budowie. Tak? Nie, żartuję. Ja mówiłem już wtedy trochę po niemiecku, a ponieważ nikt nie chciał się zgłosić, żeby być takim koordynatorem pomiędzy Niemcami a Polakami, czyli ale nerdowcami. No ale niestety była sytuacja taka, że dzidziuś zdejmował izolację siekierą z rurociągu i zrobił dziurę. I zaczął lecieć acetylen. No niebezpieczny gaz jakby nie było, No. razem z powietrzem. Wybuchowy jest, tylko tam odpowiednie stężenie musi być. No to ja poszedłem poinformować to kierownictwo. Zapomniałem, że miałem dukać po niemiecku, tylko powiedziałem im, co się stało. Mhm. No i na następny dzień wyznaczono mnie na koordynatora i na współpracę z FDJ-em, razem z grupą FDJ-u, która tam podjęła decyzję, zobowiązanie, że coś tam wyremontują na jakąś ich okazję. Aha. Nie wiem jaką. Prawdopodobnie też zdjęcia z tego też są. O. Później była impreza, bo to jest najważniejsze z tego wszystkiego. W tej grupie był również jeden taki Führer. Ale później była impreza zakrapiana i tak dalej. Takie wpierdol od tych wszystkich dostał. Od tych FDJ-owców. Szkoda mówić, bo oni byli w FDJ, ale nie mieli nic wspólnego Aha. z tymi ideami tej organizacji. No, no, no. I wtedy też byłem Harley'em. No, to ciekawe, Nie mam zdjęcia ciekawe. niestety takiego jak przyjechałem, bo woziło się między innymi, jak to się nazywa, może sokownik, ale to taki nie elektryczny, tylko taki na parę. No i 2 sztuki przyjechały na nim też w tym momencie. To jest dużo. Plus moje rzeczy, plus inne rzeczy. No, także. no, no, to się trzymało. No pamiętam, mój ojciec woził skutery z tego, z Niemiec, w maluchu. A, tak. Wyciągnięte fotele. Simpsony to się woziły No. jak najbardziej, ale do Simpsonów to trzeba było mieć po prostu wejścia, bo się nie dało normalnie kupić. Mówię o nowych. No, nowe. Ja No. wolałem, ponieważ mieszkałem na takim osiedlu. Jedna brama to byli Polacy, a 3 następne to byli Austriacy. Mhm. Ja wolałem twarde przywozić. Łatwiej było. No chyba, że ktoś bardzo prosił o taki sokownik, no to przywiozłem. No, nie, no bo teraz faktycznie niektórzy nie pamiętają, że kiedyś nie było podstawowych rzeczy, nie? Nie. W Polsce. Wszystko szło do Rosji. Albo Mam gdzieś torebkę kartek na papierosy, które wyciąłem, bo musiałem wycinać. Wyciąłem te kartki. Teoretycznie trzeba było je naklejać i zdawać, ale ponieważ ja znałem te wszystkie dziewczyny, które to robią później przeliczenie i rozliczały nas z tego, czy oddaliśmy, czy nie, dowiedziałem się, że to ile napisała, tyle było. Nikt tego nie sprawdzał, szło do worka, worek był plombowany
Jechał do elektrociepłowni I palony. i już. I po wszystkim. A ty byłeś łańcuchem między elektrociepłownią. A ja drogę skróciłem po prostu. Tylko tyle, że przerwałem ją w ten sposób, że zostawały u mnie, bo nie chciało mi się już nic robić. Nie O, rozliczać widzisz, to tego. też ciekawa sprawa. No No. to takie... To jak wynajdziesz takie rzeczy, to chętnie ja posłucham. Nie? Ale I myślę, że nie tylko ja, no. Nie, no to wiesz, tamte czasy były na pewno trudne, ale na pewno wesołe i na pewno dało się fajnie żyć, Mhm. jeżeli chciało się tak żyć. No tak. Naprawdę. Trzeba naprawdę. było być sprytnym, nie? Spryt nie? też, no ciamajdą, to ciamajda to po prostu w dupę dostawał i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o osoby takie bardziej zorganizowane, zresztą jedna z dziewczyn, francuska, która była partnerką chłopaka z Warszawy, pierwsze słowo, jakie nauczyłam się wyraźnie wymawiać po polsku, to było zorganizować. Trudne słowo. Francuska. Prawdziwa francuska. Pierwsze słowo, które mówiła czyściuteńko, bez akcentu, bez niczego. Francuskiego akcentu. Także pięknie mówiła, zorganizować. Pierwsze słowo. No tak. U nas to było. O. Dobra, Maciek, Dobra, zamykamy. jeszcze- Zamykamy. Dziękuję Janek Ci. też. Janek już mówi, że czas do domu. Dziękuję Ci wielkie. Mam nadzieję, że się niedługo spotkamy. Miło było poznać. Na pewno. O, ta tablica to będzie u mnie też. No, na razie to będzie w ogóle stał cały czas. Super. Tutaj wam też na innych hasł. Bardzo Tak? fajne Jak- motocykle. Jakie to hasło mówisz? Won. Aha, no tak. I nie odczepcie się od nas. No. No tak. Super, dobra, to stoi pewnie. Tutaj to pakujemy się. Dobra, na razie, miłego dnia. Miłego dnia. Wow. Janek, wchodzimy? Otwieram Ci tu drzwi. Ładuj się. Nie no, to jest też jakaś taka historia, no, niesamowita. Jeszcze nie mogłem spać, powiem, wczoraj. No bo emocje, wiesz. No, to chowamy statyw. Dobra. No, lecimy. Aha, teraz muszę jeszcze wyjechać jakoś, nie? Dojechaliśmy. O, skrzynia jest. Ty, no nie mówię w takich skrzyniach jeszcze. No, ale patrz na to. Całość. Patrz, tu jest drugi silnik. Powiem Ci, że ja jestem tak podniecony. Coraz więcej jakichś Jestem skali. tak podjarany, że masakra. A tu druga skrzynia, dziękuję. zobacz. I następne cuda. I tu jeszcze różne cudawianki. To zobacz. Ty, no ale... Nie? Skrzynie. I Nie gazety oryginalne, to mnie bardzo ciekawi. No, nie no, ja tutaj jestem po prostu... No to jest... A to się różniło rocznikami. Po prostu, bo to było najpierw chyba były odlewy, a później robili... Te są częściej spotykane, te odlewy ciężko trafić, ale tu patrz, podesty jeszcze są. Oryginalne? Tu ze skrzyni części. Rozpakowanie Sprzęgło jest. tego, to jest osobny odcinek. Jeszcze jest ta. Na pewno. Jeszcze jedna widzę, że jest stacyjka. Panie, to jest osobno... O właśnie. Nie no, to my tu musimy na pewno. Słuchajcie, czy chcecie zobaczyć razem z nami, co tu jest, czy nie? Czy kończymy? Nie. Czy może zapamiętacie o subie i o łapie i o komentarzu, jak się wam podoba? Czekaj, co ty? Aha, tu są te, widzisz, rolki. Rolki, ty. Ja Będziemy mogli na rolkach jeździć. Ale zobacz jakie opakowanie po zapałkach. Aha, Piny w Berlin. środku, ale opakowanie piękne. No ale tutaj to też jest. I jeszcze widzisz, co? drewniane. Ile tu jest skarbów? Nie no, po prostu ja jestem w szoku. Jeszcze będą zdjęcia. Zrobimy w ogóle taką gablotę obok tego motocykla, bo ja się zastanawiam, czy go... Tak. Grzegorz, pokaż jaki jest szok na My twojej jesteśmy twarzy. normalnie... Na miniaturę. Właśnie, nie zrobiliśmy zdjęcia na miniaturę, trzeba będzie coś... O może, nie no. Pierdziele. Nie no, ale na razie mówię ci, to muszę zgrać materiał, zobaczymy, czy to się nadaje na jeden odcinek, czy na... Ile, nie wiem ile tutaj czasu. Oj, myślę, Ale że jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą. Tu jeszcze gazeta do poczytania, no tu są całe, ale najlepsze, że jest jeszcze silnik drugi. Ja dziękuję. A przypadkowo mamy ramę. O. Jak się pięknie składa. Rama i przód stoi, no.
Witam Was serdecznie, tutaj ode mnie ze stodoły. Motocykl co? Motocykl udało się kupić w części. Tutaj już mam właśnie skrzynie pootwierane. Ja już to sobie zrobiłem właśnie teraz w sobotę. Nie było mnie na bazarze w Warszawie, no ale musiałem po prostu tam z pewnych względów zostać we Wrocławiu, ale dzięki temu też tutaj pootwierałem te skrzynie. Jednak będzie jakiś tam kolejny odcinek z tego. Bardzo, bardzo fajna i ciekawa historia, powiem Wam. Rozmawiałem z Piotrkiem Poradzińskim. Pamięta doskonale remont tego silnika przy drodze. Gdzieś tam mówił, że nawet musieli coś dotaczać, że tam z jakiegoś PRL-owskiego zakładu jakiś tokarz się znalazł, czy tam cieć, już nie pamiętam. Otworzył ten zakład w nocy i tam jakoś ten silnik zrobili. Będzie na pewno fajna historia właśnie z Piotrkiem. Mówił, że tutaj zaglądnie też do tego silnika, zobaczy, tylko no wiadomo, wszystko jest rozłożone w czasie, ale zapowiadają się naprawdę fajne filmy, fajne jakieś tam wspomnienia z tych dawnych, starych lat, bo Piotrek też przez wiele lat był prezesem HDC Wrocław, tego wrocławskiego klubu harlejowskiego, także posłuchamy sobie jego wspomnień, jego opowieści. Do kolegi Rysia też muszę podjechać tam w jakichś różnych rzeczach, bo też tam jakieś wspomnienia, jakieś zdjęcia, takie różne rzeczy, różne jakieś drzwi się nowe otwierają. No, ja tu jestem cały czas tym podniecony. No zobaczycie, co było w tych skrzyniach na następnym odcinku. Motocykl na razie będzie czekał na umycie i na jakieś tam swoje dalsze losy. I co? Dzisiaj przyszedł rower przyszedł. Zaraz Wam go pokażę. O, jest rowerek, jakiś kolejny odcinek będzie unboxing na pewno, otwarcie tego pudła. Co tu jest? Jakieś jazdy testowe pewnie, ale to na dniach. Myślałem, że dzisiaj to zrobię, ale no dzisiaj też dużo pracy, jak to poniedziałek. Trzeba wszystko poogarniać. Napiszcie, jak byliście w Łodzi, w Warszawie. Widziałem, że tam był fajny zbiornik do SHL-kiem 04, tylko też chyba był właśnie malowany. Bo ja cały czas szukam właśnie takiego zbiornika w oryginalnej farbie, żeby go sobie tutaj podmienić, bo ten jest troszeczkę dziurawy. To jest to. Wyjaśniła się też historia, bo wczoraj byłem na targu na torach. Wyjaśniła się historia podrzuconych gazet. To jakaś pani ze Szwecji czy ze Szwajcarii, już teraz nie pamiętam, ale która ogląda tą serię targową w ramach podzięki, bo tam była u Krzysia na torach i mówiła, że ona właśnie na obczyźnie sobie siedzi i jakby to jest takie miłe spotkanie tutaj z krajem, z Polską, z tymi targami, z ludźmi, z wywiadami różnymi i tam właśnie wrzuciła tą książkę Harley'a i trochę jakichś gazetek. Dodałem też Wam wczoraj chyba zdjęcie moje takie w długich włosach na Harley'u WLA Andrzeja Nowaka z 2001 roku. Znalazłem to tam grzebiąc w różnych szpargałach. Fajne zdjęcie. Znalazłem też zdjęcie, jak pierwszego Harley'a kupiłem i okazuje się, nawet nie pamiętałem tego, że go polonezem ciągnąłem. Pokażę Wam, znaczy tu, gdzieś tutaj Wam wrzucę to zdjęcie. A teraz zobaczcie, zobacz Grzesiu, jakie puszki Harley'a nowe przyszły. Widziałeś? O, to coś Takie retro. hermetyczne. No ale nie, no super, bo powiem Ci, że ten, ja uwielbiam w ogóle to logo. No, i można coś sobie trzymać, ja od razu sobie biorę jedną do domu. To... No i już w zasadzie to na tyle dzisiaj chyba kończę. Także jak jesteście pierwszy raz, jak Was interesują takie tematy motocyklowo-starociowe, rozmowy z ludźmi, to zapraszam do zostania dłużej na kanale, zostawienia łapki, zostawienia jakiegoś komentarza może i widzimy się w następnym odcinku albo na jakimś live'ie, jeszcze nie wiem, co to się będzie działo. Trzymajcie się, cześć! Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów Łeba.
na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!